Zarządzanie strachem. Jeżeli się boisz, zrobisz wiele, by to zmienić. Kupisz survivalowy zestaw, zrobisz zapasy, które wyrzucisz, wybierzesz kandydata na prezydenta, który wszystko gwarantuje bez pokrycia. Zarządzanie strachem to nie teoria spiskowa, to cały sztab ludzi, którzy wykorzystują różne techniki, byś tylko czuł presję. Dzisiejszy raport oparty jest w dużej mierze na matematyce, wykresach, danych i wyliczeniach. Nie ja je wymyśliłem, tylko skorzystałem z ogólnodostępnych materiałów, które każdy może sobie sprawdzić. Zaczynamy więc, a raport dotyczy, jaka jest perspektywa pełnoskalowego ataku Rosji na państwa NATO lub na jednego z członków należącego do tego paktu. Liczebność żołnierzy. NATO dysponuje znaczną przewagą liczebną, łącznie 3,44 miliony aktywnych żołnierzy z 32 państw, wobec zaledwie około 1,5 miliona planowanych przez Rosję. Nawet planowana konskrypcja do 1,5 miliona po zmianie wieku poboru do 30 lat daje Rosji mniejszą armię niż NATO. Sprzęt pancerny. Sojusz ma 11,5 tysiąca czołgów. W większości to bardzo nowoczesny sprzęt. Rosja około 5 tysięcy. NATO łącznie posiada prawie 1 milion pojazdów opancerzonych wobec 131 tysięcy rosyjskich. Zachodnie czołgi M1 Abrams, Leopard 2, Challenger 2 znacznie technicznie przewyższają rosyjskie. T-72, T-80, ograniczona liczba T-14, głównie pod względem pancerza i elektroniki. Siły powietrzne. NATO-owski potencjał powietrzny jest wyraźnie większy. Ponad 22 tysiące samolotów wojskowych przeciw 5 tysiącom Rosji. Lotnictwo NATO F-35, F-16 Eurofighter Rafale dysponuje nowszymi samolotami i zaawansowanymi systemami satelitarnymi AWACS, podczas gdy rosyjskie myśliwce Su-27, Su-30, MiG-29, nie licząc kilku testowanych Su-57, są generalnie starszymi konstrukcjami. Marynarka wojenna. Sojusz, USA, UK, FR, Turcja, inne, dysponuje 1143 okrętami wojennymi, w tym lotniskowcami i okrętami desantowymi, wobec 339 rosyjskich. Flota czarnomorska Rosji została mocno osłabiona w wojnie z Ukrainą, a Rosja nie posiada prawdziwej lotniskowcowej grupy bojowej. Jej najsilniejsza flota, północna i wschodnia, operuje głównie w rejonie Arktyki i Pacyfiku, poza zasięgiem NATO. Systemy rakietowe. Rosja nadal rozwija rakiety balistyczne, Iskander balistyczne i manewrujące oraz systemy obrony powietrznej S-300, S-400. Jednak NATO dysponuje porównywalnymi lub lepszymi systemami, np. Patriot, SAMP-T, oraz zintegrowaną obroną przeciwrakietową, a także wielowarstwowym wykrywaniem AWACS satelity. Porównajmy teraz jakość wyszkolenia i interoperacyjność. Szkolenie i doktryna. Według ekspertów jakość oddziałów NATO jest znacznie wyższa pod względem szkolenia i wyposażenia. Siły Zachodu ćwiczą wspólnie od dziesięcioleci. Szkoły NATO ćwiczenia Steadfast Series Defender znormalizowały procedury dowodzenia i komunikacji. Rosyjska doktryna koncentruje się na przewadze liczebnej i ciężkiej artylerii, z silnym ukierunkowaniem na obronę głębi i szybką mobilizację. Ale niedostateczne wyszkolenie żołnierzy pozostaje centralnym wyzwaniem dla Rosji. Interoperacyjność. NATO dysponuje zaawansowaną strukturą dowodzenia i łączności wielonarodowej, co, jak podkreśla The Telegraph, znacznie wzmacnia jego efektywność bojową. Zachodnie wojska potrafią współdziałać sieciocentrycznie, wykorzystując wspólne systemy dowodzenia, łączności satelitarnej i rozpoznania. Rosja wciąż modernizuje szkolenie, wzrost liczby ośrodków szkoleniowych, ale głównie w celu uzupełnienia strat ilościowo nie przejmuje w pełni jakości NATO. Lotnictwo i marynarka. Rosyjska armia powietrzna jest stosunkowo słaba pod kątem strategicznym. W odróżnieniu od sił NATO, których doktryna zakłada neutralizację obrony przeciwnika i uderzenie w kluczowe cele strategiczne tuż po rozpoczęciu działań, rosyjskie lotnictwo koncentruje się głównie na wsparciu piechoty. Rosyjskie straty sprzętowe, okręty, samoloty trudno zastąpić, a flota broni się głównie na morzach przybrzeżnych. Rosja. Plany Kremla zakładają zwiększenie armii do około 1,5 miliona żołnierzy. Rosja już przedłużyła wiek poboru do 30 lat, by mieć zapas mobilizacyjny. Jednak szybka mobilizacja polega głównie na zmobilizowaniu niewyszkolonych rezerwistów, co poprawia liczbę, ilość bez równego przyrostu jakości.
Siły NATO mają dziś 3,5 miliona żołnierzy aktywnych oraz ogromne rezerwy, np. USA posiadają około 800 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej i rezerwy czynnej. Kilka krajów europejskich planuje znaczące zwiększenia. Polska przygotowuje się do 500-tysięcznej armii i szkolenia milionów rezerwistów. Finlandia utrzymuje system dużych rezerw mobilizowanych. W scenariuszu ataku NATO zakłada, że do obrony w Europie natychmiast skierowanych byłoby 100 tysięcy wojsk USA już stacjonujących w regionie, a w ciągu krótkiego czasu można by zwiększyć ten kontyngent o kolejne 200 tysięcy najbardziej nowoczesnych oddziałów pancernych i zmechanizowanych. W efekcie wielonarodowe siły ekspedycyjne szybko zyskają przewagę liczebną. Rozważmy jeszcze wpływ sankcji i wyczerpywania zasobów. Zachodnie sankcje niewątpliwie osłabiają potencjał wojenny Rosji. Według CSIS ograniczenia gospodarcze niewątpliwie osłabiły zdolności ekonomiczne Rosji, ograniczając jej możliwości prowadzenia wojny. Zostało zamrożone okno 70% rosyjskich aktywów bankowych, a w wyniku limitu cen ropy i embargu Rosja straciła ponad 500 miliardów dolarów, które mogłaby przeznaczyć na armię. Konieczność zakupu kluczowych komponentów, np. półprzewodników, elementów lotniczych, po wielokrotnie zawyżonych cenach zwiększa koszty modernizacji. Zużycie zasobów z wojny na Ukrainie. Dwuletnia agresja na Ukrainę wyczerpuje rosyjskie zapasy broni i amunicji. Rosyjska produkcja masowo wzrosła w 2024 roku. Wyprodukowano około 1550 czołgów i 250 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich miesięcznie, ale stanowi to głównie modernizację starych rezerw. Jak zauważono, rosyjska przemysłowo-wojenna machina potrafi sypać sprzętem, ale nadal nie jest w stanie nadążyć za stratami ponoszonymi na polu bitwy. W efekcie długotrwały konflikt z NATO, rekwirujący milionów pocisków i paliwa, mógłby coraz bardziej osłabiać Rosję. Pozycja geograficzna. Państwa NATO, zwłaszcza Polski i państw bałtyckich, są blisko granic Rosji, co na pierwszy rzut oka ułatwia Rosji atak. Jednak eksperci z NATO podkreślają, że Rosja nie dysponuje wystarczającą logistyką, by błyskawicznie zrealizować duży rajd w głąb terytorium NATO. Badania wojskowe wykazały, że rosyjskie siły, owszem, mogłyby początkowo sięgnąć celów, np. zdobyć część terenów. Ale już dalej logistyka wymusi przerwy operacyjne. Oznacza to, że ogromna ofensywa wymagałaby ciągłego uzupełniania paliwa, amunicji i zaopatrzenia, co NATO mogłoby skutecznie sabotować. Wytrzymałość infrastruktury. NATO planuje wykorzystać rosyjskie słabości logistyczne. Międzynarodowe ćwiczenia koncentrują się na atakowaniu linii zaopatrzenia, kładzenie pól minowych, niszczenie mostów i węzłów kolejowych. Analiza mówi wręcz, rosyjska armia ma siłę bojową, by opanować cele w scenariuszu fait accompli, ale nie ma sił logistycznych do realizacji takiej operacji za jednym zamachem bez przerw na uzupełnienie. Dlatego eskalacja wojny maksymalnie rozciągnęłaby rosyjskie linie zaopatrzenia, co przewrotnie byłoby metodą obrony NATO. Jedność NATO. Po inwazji na Ukrainę sojusz zwiększył spójność. Do NATO dołączyły Finlandia i Szwecja, a państwa frontowe znacząco podniosły wydatki obronne. Na przykład Polska już przekracza 4,5% PKB. Polska najsilniej na świecie zwiększyła budżet. NATO wstępnie stworzyło 8 wielonarodowych grup bojowych na wschodniej flance, znacząco zwiększając wysunięte siły lądowe, obecnie w każdej po około 1500 żołnierzy. I rozmieszczając dodatkowe transportery opancerzone i baterie artylerii. Ta gotowość odstraszania utrudnia Rosji zdobycie przewagi w pierwszym zaskoczeniu. Cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna. Zarówno Rosja, jak i państwa NATO inwestują w cyberwojnę, ale doświadczenia pokazują obecnie przewagę NATO i szczególnie USA-EU w obronie. Eksperci notują, że pomimo obaw Rosjanie nie przeprowadzili decydującego cyberataku na Ukrainę czy cele NATO, a ukraińskie systemy łączności przetrwały główne ataki elektroniczne i blokady. Utrzymanie odpornej sieci komunikacyjnej podgrzało szacunki, że NATO i sojusznicy dzięki inwestycjom w obronę, np. CISA, zespoły CERT, mogą szybko neutralizować lub ograniczać skutki rosyjskich operacji informacyjnych. Rosyjskie operacje hakerskie pozostają poważnym zagrożeniem, ale są wielopłaszczyznowe i słabo zsynchronizowane, co obniża ich efektywność na dużą skalę. NATO sojusznicy, zwłaszcza USA oraz UE, dysponują mnogością satelitów wywiadowczych i nawigacyjnych.
Rosja ma około 100 satelitów wojskowych, m.in. system lokalizacji GLONASS, ale większość z nich to stare technologie. Ponadto Rosja praktycznie utraciła zdolności radarowego rozpoznania kosmicznego. Jedyny satelita radarowy, Kondor, najpewniej już nie działa, a nowe, projekt Neutron, dopiero powstały. W skrócie, zdaniem analityków, Rosja jest praktycznie ślepa w orbicie i znacznie odstaje od NATO w monitoringu sytuacji na Ziemi. NATO może też liczyć na ochronę kosmosu. Europejskie systemy satelitów Galileo, GPS, wspólne zwiadowcze sieci danych, co ogranicza niespodzianki strategiczne.